IT Szkoła NASK, nowe otwarcie. Zapraszam na program dyżurnet.pl. Dyżurnet.pl to działający w NASK punkt kontaktowy, do którego każdy może zgłosić naruszenie w sieci. Dyżurnet.pl reaguje na nielegalne treści publikowane na stronach, forach, portalach społecznościowych, szczególnie wtedy, gdy poszkodowaną jest osoba nieletnia. Zespół współpracuje z policją, aby usunąć nielegalne materiały z sieci. Dzień dobry, nazywam się Martyna Różycka i razem z Anną Kwaśnik przeanalizujemy dla Was jedno ze zgłoszeń, które trafiło do nas w ostatnim czasie. Jest ono ważne, ponieważ dotyczy zjawiska cyberprzemocy w szkole. Zgłosił się do nas chłopak, którego filmik trafił do internetu. Jego kolega nakręcił film, w którym on występuje i umieścił go na jednym z portali społecznościowych. Filmik się nie podoba temu chłopakowi i próbował go usunąć, jednak nie bardzo wie, jak się za to zabrać. Wszyscy komentują ten filmik i naśmiewają się z niego, co jest dla niego przykre i wzbudza u niego wiele negatywnych emocji. Zwraca się do nas z prośbą o to, abyśmy udzielili mu wskazówek, jak poradzić sobie z tym, co się dzieje wokół jego osoby. Zobaczmy, co mamy najważniejszego w naszym zgłoszeniu. W klasie został nakręcony kompromitujący film. To, co jest bardzo niepokojące, to to, że cyberprzemoc dotyczy jednej społeczności, dotyczy uczniów, którzy są ze sobą codziennie, są w jednej klasie i dlatego tak ważna jest reakcja ze strony szkoły. Film został zamieszczony w internecie, prawdopodobnie mówimy tutaj o serwisach społecznościowych. My pokażemy za chwilę, w jaki sposób można reagować, można zgłaszać do administratorów, aby film został wymoderowany, aby on zniknął czy został zablokowany z internetu. Natomiast należy pamiętać, że te reguły często się zmieniają i natomiast każda platforma posiada system zgłaszania niechcianych treści. Materiał jest komentowany i wyśmiewany. To oznacza, że on właściwie zaczął żyć własnym życiem. I tak ważna jest szybka reakcja, tak ważne jest, aby nasze kroki zostały podjęte jak najszybciej. O tym, w jaki sposób może reagować szkoła czy społeczność szkolna, porozmawia z naszym ekspertem Anna Kwaśnik, która w zespole dyżurnet.pl zajmuje się przypadkami cyberprzemocy. W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać z dr Agnieszką Wrońską, kierownikiem działu Akademia NASK. Agnieszko, kilka dni temu otrzymaliśmy zgłoszenie od nastolatka, który prawdopodobnie padł ofiarą cyberprzemocy. Jego kolega wrzucił do internetu filmik, który jest dla niego ośmieszający i kompromitujący. I chłopak nie bardzo wie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, bo cała klasa, a może nawet i szkoła, naśmiewa się z niego. I chciałabym Cię zapytać, czy mogłabyś udzielić kilka porad dla osób, które padły ofiarą cyberprzemocy, czy też miały z nią kontakt? Chodzi mi głównie o cyberprzemoc w szkole, czy też w klasie. Z zacytowanego przez Ciebie zgłoszenia nie wynikają pełne okoliczności tego zdarzenia. Wiemy, że ofiarą jest nastolatek, sprawcą jego kolega z klasy. Incydent dotyczy umieszczenia w internecie filmu, który w opinii poszkodowanego jest ośmieszający. I możemy przyjąć takie założenie, że to jest jakby jednorazowy incydent, zadziało się to po raz pierwszy. W tej sytuacji rozwiązanie można znaleźć już na poziomie grupy rówieśniczej, kiedy to te dwie osoby, być może ze wsparciem kolegów, mogą problem rozwiązać w rozmowie. Zadaniem tej rozmowy jest jakby wyjaśnienie pełnych okoliczności zdarzenia. W rozmowie tej nie powinno też zabraknąć informacji od osoby poszkodowanej o emocjach, skutkach, które jakby niosą za sobą umieszczenie materiału, ponieważ możemy też przyjąć takie założenie, bo tak się zdarza w wielu przypadkach, że młodzi ludzie umieszczając w internecie materiał, na którym są inni uczniowie, w swoim przeświadczeniu robią jakąś formułę żartu, jest to po prostu śmieszne. Nie zdają sobie sprawy albo nie do końca jakby widzą konsekwencje swojego działania, które skutkuje dodatkowymi komentarzami, często oczywiście złośliwymi, które jakby eskalują, których jakby moc oraz ilość może spowodować jakby przykre emocje czy też uczucie dyskomfortu osób poszkodowanych.
Zdarza się, że ten problem nie zostanie rozwiązany już na tym etapie rówieśniczym. Powodów może być wiele. Jeden z nich to brak takiej gotowości osoby pokrzywdzonej do takiej rozmowy, ale to nie tylko brak owej gotowości, to również brak wsparcia, jeśli chodzi o grupę rówieśniczą, to również myślenie o tym, że intencją osoby, która umieściła taki film, nie jest żart, a raczej działanie celowe, intencjonalne, świadome, żeby obrazić, zrobić przykrość, wywołać właśnie taką reakcję, która spowoduje skompromitowanie danej osoby w środowisku. Proszę pamiętać, że w szkole nauczyciel bardzo często jest w pełni świadomy zagrożeń, które związane są z opieką i wsparciem młodego człowieka. Zapewnia mu wsparcie i psychologiczne, i pedagogiczne, a przede wszystkim pamięta o pewnych zasadach, które są ważne dla nie eskalowania problemu, tylko właśnie zamykania go, wyczyszczania i prowadzenia pracy z grupą, ale nie na konkretnym przypadku. Rozwiązanie tego problemu na poziomie grupy rówieśniczej, wyłącznie grupy rówieśniczej, nie zawsze jest możliwe. Jeśli takie zdarzenia nie mają charakteru incydentalnego, tylko jest to działanie stałe, działanie, które pojawia się wielokrotnie, ma swoją systematykę, jest tego dużo, dotyczy nie tylko jednego, ale wielu obszarów aktywności osoby poszkodowanej online. Są to działania, których celowym jest zrobienie przykrości, ośmieszanie, wyszydzanie, umieszczanie nieprawdziwych, fałszywych informacji. Co więcej, jeśli młody człowiek nie jest też gotowy do podejmowania takich trudnych rozmów, bardzo ważnym elementem jest tutaj włączenie w ten proces osoby dorosłej. Dlatego gorąco zachęcałabym młodych ludzi o zgłaszanie tych problemów nauczycielom, wychowawcom, pedagogom. Powiedziałaś też, że jeżeli to zjawisko jest na małą skalę, jeżeli to jest tylko jednorazowy przypadek, to wtedy można to załatwić na poziomie takim rówieśniczym, czy nie rozdmuchując tego w takim najbliższym otoczeniu. Co zrobić, jeżeli sprawa jest dość poważna i toczy się dość długo? Jakich wskazówek możemy wtedy udzielić ofierze? Co wtedy powinna ofiara zrobić, kiedy to zjawisko jest coraz szersze, coraz większe, kiedy to trwa dużo dłużej? Przede wszystkim zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej. Nie zapominajmy o tym, że osoba dorosła posiada zarówno większe doświadczenie, jak i ma pełen wachlarz narzędzi, które mogą wesprzeć proces interwencji oraz zastopowania i zniesienia cyberprzemocy. W wielu szkołach już w tej chwili obowiązują regulaminy, stosowane są różnego rodzaju procedury czy też wytyczne, które ułatwiają proces eliminacji i zamykania aktów cyberprzemocy. Wspomniałaś o tym, że w szkołach są jakieś procedury, regulaminy, które w jakiś sposób określają, jak postąpić w danym przypadku. My tutaj w Dyżurnecie i tutaj wiemy, że Akademia NASK zajmuje się promowaniem bezpiecznego internetu, zajmujecie się cyberprzemocą i innymi zagrożeniami. Chciałabym Cię zapytać o to, jakie inicjatywy mogą podjąć uczniowie w szkole, aby bezpieczeństwo internetowe czy zagrożenia z tym związane, m.in. cyberprzemoc i różne inne, żeby nie pojawiały się w szkole. Czy możesz podsunąć jakieś takie pomysły, które mogą być fajnym rozwiązaniem dla uczniów, zwłaszcza dla uczniów? Myślę, że takich inicjatyw jest bardzo wiele. Z mojego punktu widzenia bardzo ważnym jest prowadzenie różnego rodzaju zajęć o charakterze aktywnym. Chiński filozof Konfucjusz powiedział kiedyś takie zdanie: powiedz mi, to zapomnę, pokaż, to zapamiętam, ale pozwól mi wziąć udział, to zrozumiem. Dlatego bardzo ważnym jest prowadzenie zajęć dla całej społeczności szkolnej, w których to młodzi ludzie nie tylko poznają różnego rodzaju zagrożenia, nie tylko uczą się zasad, ale uczą się też, ćwiczą umiejętności związane z radzeniem sobie w sytuacji trudnej.
Czyli tak podsumowując, problem cyberprzemocy, jeżeli pojawia się w szkole, czy też w jakiejś jednej klasie, dotyczy tak naprawdę całej społeczności, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Tego problemu nie można rozwiązać tak po prostu, ani zamieść pod dywan, tylko należy o tym rozmawiać, dbać o to, aby uczniowie czuli się bezpieczniej, żeby wiedzieli, że mogą nauczycielom zaufać, czy że mogą podjąć wiele różnych inicjatyw, które będą pomocne w tym, aby ich bezpieczeństwo w internecie, a także ich wizerunek i to, co się dzieje w sieci wokół ich osoby, żeby wszystko było zgodne, poprawne i żeby się czuli tam bezpiecznie. Zdecydowanie właśnie w tym momencie, kiedy ten problem już przybierze duży rozmiar, bardzo niewskazanym jest konfrontowanie jakby ofiary z prześladowcami. Dlatego warto jakby spojrzeć na problem dużo wcześniej. I tutaj, tak jak powiedziałaś, ta rola świadka, ta rola często rówieśnika, który wchodząc w tą aktywną rolę może powiedzieć stop, to już nie jest śmieszne, przesadzamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie zawierała dużo wskazówek i będzie bardzo pomocna dla uczniów. Dziękuję. Dziękuję. Chciałabym Wam pokazać, jak możecie zgłosić film na YouTubie, który Wam się nie podoba z różnych przyczyn. Można zgłaszać każdy film, który Wam się nie podoba, z którym się nie zgadzacie i który uważacie, że nie powinien znajdować się w sieci. Aby móc zgłaszać filmy na YouTubie, trzeba być zalogowanym. Można założyć konto, a ewentualnie synchronizować je z kontem facebookowym. Gdy już zalogujemy się na nasze konto na YouTubie, trzeba znaleźć film, który nam się nie podoba. Następnie na dole kliknąć w 3 kropeczki. Wówczas pojawia nam się możliwość zgłoszenia. Gdy w nią klikniemy, rozwinie nam się lista. Z listy powinniśmy wybrać to, co nam odpowiada, to, co jest na filmie, co chcemy zgłosić. Jeżeli to dotyczy Waszego wizerunku, z którym się nie zgadzacie, że powinien być w sieci, sugerujemy kliknięcie naruszenie moich praw i wybranie jedną z opcji. Jeżeli zaznaczymy naruszenie mojej prywatności, możemy już spokojnie kliknąć do opcji prześlij. Czasami jest tak, że pojawi nam się tutaj miejsce do wypełnienia, do dokładniejszego opisania sytuacji. Wówczas opiszcie, dlaczego chcecie, aby dany film został usunięty, aby administratorzy mogli się zapoznać z Waszą prośbą. Dzisiaj mówiliśmy o cyberprzemocy, która rozgrywa się między uczniami jednej szkoły. Bardzo ważna jest reakcja szkoły, ale nie tylko nauczycieli, wychowawców, pedagogów, ale przede wszystkim Was, rówieśników, którzy nadają ton całej sytuacji. O innych zagrożeniach internetowych dowiecie się z naszego cyklu Dyżurnet dla IT Szkoły. Zapraszamy do IT Szkoły.